Hej, witamy wszystkich w drugim sezonie naszej przygody pod żaglami New Wave. Spełniamy nasze marzenia, nowe miejsca, nowi ludzie, a my ciągle tacy sami, zawsze ciekawi świata i gotowi na kolejne fale przygód. Zapraszamy na nasz pokład i ruszamy dalej. Ten ostatni dzień Cruising Caicos. Jesteśmy na spacerze po plaży. Ile żeśmy zrobili, Michał? Jakoś 10 km 10 będzie, kilometrów to będzie, no. I zobacz, jaka Do Łódzki jakoś jedzie. piękna, długa plaża. Pogoda jest super. Jutro wypływamy, robimy Jutro check-in, wypływamy, check-out. Nurkowanie jeszcze dzisiaj i Nurkowanie dzisiaj i nie? Trzeba dalej na Bahama. tak, najlepszy kierunek. Najlepszy kierunek. Dyngi zerwało, ale była wiązana przez kapitana, także nikt nie jest winny, tylko kapitan. I teraz na dwie linki i teraz dobrze, że wiało do brzegu. Bum. No i leci po dyngi. No dawaj, dawaj. A dyngi jest tam. Mamma mia, dobrze Michał, że zauważyłeś. Okidoki. Wygląda na to, że dyngi uratowana. Ciekawe jaki problem. Czy silnik się nie rozwalił o rafę? Czy wszystko ok? Wylądowała na plaży. No, wygląda, że nie ma dużych strat, bo płynie z powrotem. No i co się dzieje? O, wody jest! Woda została, ja nie mogę jej Wygląda, że nie ma demy. Nic się nie stało, tylko pełno wody, tak? Pełno wody jest, ja nie mogę wylać, bo miałem zrobić ten czerpak, nie zrobiłem. Okej, ale na długo. Zamiast wszystko nie ma jest wód na długo. okej. Mamy tutaj nowy experience tankowania wody pitnej. Instrukcja musi być, młody, każdy. I teraz... No, słuchajcie, wszystko jest 5 galonów, ile galonów? No i co, kupię pieniądze? Wszystko jest na przycisk. To coś mu nie pasuje te dolary. Może podrobione są. No i 2,50 kosztuje galon. Ale problem mamy z zakrętkami, bo co Michał, zarąbali nakrętki? Nie ma. Nie ma nadkrętek, nie? Na pewno? Trzeba taśmą. Trzeba taśmą. I zarąbali nakrętki. Poniedziałek rano. Nasz ostatni dzień oficjalnie na wyspie. Tutaj przygotowujemy nasze rowery, aby pojechać i check out zrobić. Check-out i najważniejsze, mam 6 km do... Mamy 6 km po to, żeby kupić gaz. No i nikt tego nie będzie nosił na plecach, także przypomnieliśmy sobie, że mamy nasze przyjaciół. Rowery nie za bardzo pordzewiały po pierwszym sezonie. Trochę maintenance, nie? I odrdzewiacza. I będzie ok, nie? Przyjechaliśmy nabić butle po highwayu, a teraz Michał 2 razy cięższa, musimy wracać z powrotem. Ile kilometrów mamy z powrotem? No 6, 7. No. Dasz ramę, damy radę. No, okej. Trzecia po południu, poniedziałek, jest high tide, opuszczamy Turtle Bay Marina. Wyjście jest bardzo tricky, bo jest płytko, rafy wszędzie, dlatego ja z Michałem tutaj na przodzie dajemy wskazówki Darkowi, aby bezpiecznie wypłynąć. Płyniemy do następnej zatoki, tam zostaniemy na noc, a potem ruszamy w naszą drogę do Bahamas. Bahama, mama. Jak tam, Michał, sytuacja? Rafy? Stresująca bardzo. Miałem się stresować na wakacjach. Miałeś się nie stresować na wakacjach, a tu wiesz, no tak tu jest, na New Wave to po prostu jest codziennie. Mamy tutaj nawigację manualną,
audio wizualna. Polski przesmyk między rafami. Pachy są bardzo płytko. Mamy tutaj pierwszą rybę. Teraz odłapać? No ale musisz ściśnić silniki, ściś do zera brata. Oj, wyciąg, wyjdź. No ja już gubię zaraz. Ale ty musisz chyba tam... O, zaraz. Taki mocno. Kurwa. Okej, mamy rybę. Okej. To jest tuna. O, wow! Okej. Teraz dawaj ten. Mamy rybę. Tuna, panierka i będziemy dawać. Trochę ta tuna bardzo tuną śmierdzi. Znaczy pachnie, chciałam powiedzieć. Ale no, ten typ tak ma. Welcome to Bahamas, pierwsza wyspa. Rzucamy kotwicę. Michał tutaj przejął moje obowiązki. Okej, Michał, pierwszy raz na Bahamas. Ciekawe jakie będą wrażenia, nie? Zobaczymy, nie? No zobaczymy. Oficjalnie na Bahamach jesteśmy. Jesteśmy oficjalnie na Bahamas. Zrzuciliśmy kotwicę. Piękna woda. No, stanęliśmy Pięknie. w takiej ładnej zatoczce. Kąpiel, Baty, pierwsza kąpel na Bahamas, bo tam się kąpałaś, skoczyłaś na ale chwilę. fajnie. Wow. Tu szukamy szarków. Nie ma szarków. Tam jest jakaś rafa. O, tu idziemy. Takie życie na Bahamas. Przerypane życie. Super. Michał mówi, takie życie na Bahamas. Ciągle piękna woda, ciągle piękne plaże, przerypane. Trudno. Michał, spać. Nie zdążyliśmy tak naprawdę dobrze się tutaj usadowić i już mamy tutaj kolegę, który przypłynął sprawdzić, co robimy. Sprawdzić, co robimy. A co my robimy? Oglądamy go. No ale ty idziesz go teraz, you gonna face him? Face him down? No zobaczymy jak wujek będzie face him down. Darek, nasz lokalny pogromca rekinów, postanowił zaprezentować, że absolutnie niczego się nie boi. Zobaczył w wodzie go, jak uważał spokojnego Nurse. No to hop, skok do wody, jak Superman, gotowy to turn him down. Ale jego odwaga bardzo szybko wyparowała, szybciej niż rum na Karaibach. Kiedy nagle zauważył, że to wcale nie był żaden grzeczny Nurse Shark, tylko bojowo nastawiony Lemon Shark, który wyraźnie miał ochotę pokazać mu, kto to rządzi. Darek chyba pobił rekord świata w sprintach o drabince. Nigdy jeszcze tak szybko nie wracał na łódkę. Było
Była też tam barakuda, która tylko stała obok i patrzyła na to całe widowisko, totalnie niezainteresowana targiem. Miała chyba dzień wolny od straszenia ludzi. Idziemy explore the island. Tu mamy, od dawna żeśmy już nie widzieli łódki na horyzoncie. To pierwszy tutaj nasz sąsiad, który przypłynął. No idziemy zobaczyć. Siema. O, siema. Siema, wujek siema. Tam się Siema. nie ma. Albo się ma, albo się nie ma, nie? Tu jest bardzo płytko. Nie wiem jak oni dopływają. O, tu jest jakiś kanał zaznaczony. Chcemy się dostać do pomostu. Była ta łódka tylko może wypłynąć na high tide. No, na pewno. Przyjechaliśmy na wyspę, które review jest, że już it's feel like the end, koniec świata jest tu. Zamiast Idziemy do miasta. Mayaguana to najbardziej wysunięta na wschód wyspa Bahamów. Tradycyjny przystanek dla żeglarzy w drodze do Georgetown. Nic się tam naprawdę nie dzieje. Mają kilka sklepów, plac zabaw, kilka kościółków i to wszystko. Mayaguana. Co żeśmy się dowiedzieli? Dowiedzieliśmy się, że tu nie możemy się odprawić, ale to tak my trochę udawaliśmy, że chcemy. Wiedzieliśmy, że się tu nie odprawimy. Czyli? Pozwoliliśmy na jest 186 ludzi tu mieszka i jest policja station i dzwonił gościu na policję, powiedział, że nie możemy się tu odprawić. Najbliższa wyspa jest Long Island. Long Island, czyli tak jak jesteśmy teraz czyli jesteśmy możemy bezpieczni, chodzić. możemy sobie chodzić. Udaliśmy, że chcemy. Udaliśmy, że chcemy. Jesteśmy tutaj w centrum. Mayaguana. The guy told us, Ten gościu powiedział, że nic z tym nie można zrobić, tylko trzeba cieszyć się tym, co on mamy. powiedział, że nie ma nic tu do roboty, tylko możesz się cieszyć. Tak samo. 186 people, ale mają swój kościółek. Ale tu nie zmieści. Come on, anybody free, anybody welcome. Okay, thanks very much. Come on, anybody who want to come, you can come. Okay, thanks very One much. road, one straight road. Let's see more. One road, go straight out. Okay. Go straight down. Okay. Then when you get so far, you can take just for the first road or the second road. If either one turn, all meet to the same way. Okay, so we have to Then you will meet the airport turn road. You back, see the no? sign. The sign say the airport. Then Airport, you guys have airport. Yeah, I got the airport too. So Great. yeah, you see the sign. Mayaguana. Michał tutaj taki ruch, że po prostu kto pierwszy to... Świateł nie ma, ale stop sign jest, widzisz? Ale zobacz ile samochodów, wszyscy mają samochody. Ja nie wiem, przecież to można na pieszo przejść. Tu rower bardziej się przydałby. No rower zdecydowanie by się przydał. Płyniemy na drugą stronę wyspy Mayaguana, Small Town. Tam będziemy próbować check-in. Jeżeli się nie uda, no to po prostu będziemy drugi dzień nielegalnie w Bahamach. Robimy przerwę dzisiaj po 5 godzinach sailing. Zatrzymujemy się w West Plana Island, która jest zupełnie bezludna, ale jak widać są piękne plaże. W bardzo niekonwencjonalny sposób i wpadłam po szyję. Bo ponoć jest surf. Ja tam nie widzę żadnego surf, ale Okej, ja dam ci był rozkaz ewakuować się z dyngi. Więc oboje z Michałem żeśmy wyskoczyli. Historia mówi, ale nie wiadomo ile w tym prawdy, że to było jedno z pierwszych miejsc, na które Pierwsze. Tam Pierwsze na kartach pisze miejsce. pierwsze miejsce, gdzie dopłynął Kolumb. Także Krzysztof Kolumb dopłynął, ale płyniemy szlakiem Kolumba. zobaczymy czy to prawda. Zobaczymy, czy to prawda. According to the Tam legend. jest wrak jego.
West Plana Cay to jedna z tych małych, dzikich wysep na Bahamas, o których większość ludzi nawet nie słyszała. A szkoda, bo to prawdziwy skarb na środku oceanu. Kiedyś ta wyspa należała do Jacques'a Cousteau, znanego podróżnika. On najwyraźniej też lubił spokój i brak sąsiadów. To idealne miejsce, jeżeli chcesz zobaczyć Bahamy w ich dzikiej wersji i mieć całą wyspę tylko dla siebie. Dojdziemy na bezludnej wyspy i co? Miniaturka Wilson. We found the Wilson. Teraz możemy zostać, bo mamy do kogo gadać. Znaleźliśmy Wilsona. Wrak, ale tu chyba jakieś... Poatakują batę. Wysiadują młode, Ale co to za ptaki? Ale atakują cię. atakują, no. Ciekawe, czy jak my wrócimy, ty będzie dyngi tam dalej. Zobacz, zrobiły sobie gniazdo. Zrobiły sobie gniazdo tam i... Wow. Spacerując po wyspie, dotarliśmy Nie do wiem, co to za wraka ptak, rozbitego ale leciał w statku. moim kierunku. Dosłownie jak ze sceny filmu o piratach. Czas go zatrzymał, ale natura nie zmarnowała okazji. Prowadziły się tam ptaki, budując sobie gniazdo, które jak widać bardzo pilnie pilnowały. No, wracamy po 2-godzinnym spacerze. Michał gdzieś został z tyłu. Ja się trochę bałem o dyngi, bo pierwszy raz kotwicę używamy, zostawiliśmy ją na 2 godziny. Ale wygląda, że jest dyngi, bo jakby nie było, to by był poważny problem. Znowu się udało. W następnym odcinku dalej podążamy w głąb Bahamas, odkrywając kolejne piękne, niezapomniane dzikie wyspy. Płyniemy w kierunku Long Island. Zostań z nami, bo naprawdę warto. I'm the last one to die.